Kilka rozrodowych ciekawostek z wykorzystaniem USG. Kończąc owszych, nie zawsze jest tak, że możemy to zwierzę przysłowiowo ustawić, czyli że będzie się nadawało do krycia. Czasami jest tak, że trzeba niestety program przedłużyć. I teraz powiem Wam kiedy. Zobaczcie ten przypadek. Tutaj mamy jajnik, mamy na nim ciałko żółte z delikatną jamką oraz pęcherzyk. Taka sytuacja jest bardzo pożądana, jednakże musimy zobaczyć, czy ciałko żółte jest odpowiedniej wielkości oraz czy pęcherzyk nie jest za duży. Chcąc zmierzyć te struktury, używam oczywiście funkcji pomiar i widzimy tutaj, że na jednym obrazie mamy dwa pomiary. Skończyłem jeden, czyli ciałko żółte, zaznaczone na pomarańczowo. Ma ono 21,7, czyli możemy podejrzewać, to jest dobrej wielkości ciałko żółte, ale możemy też podejrzewać, że wydziela ona odpowiednią ilość progesteronu. Jednakże, jeżeli chcielibyśmy mieć pewność, że ciałko żółte jest aktywne, musimy mieć funkcję Dopplera. Bez funkcji Dopplera musimy bazować na wielkości tego ciałka żółtego. Drugi pomiar to wielkość pęcherzyka. Jeżeli wielkość pęcherzyka jest do 12-13 mm, przy odpowiedniej wielkości ciałka żółtego możemy taką krowę wprowadzić w końcową fazę offsynchu. Jeżeli pęcherzyk jest zbyt duży, możemy podejrzewać, że znajdująca się w nim komórka jajowa będzie za stara do zapłodnienia lub implantacji. W tym przypadku na jajniku tydzień temu znaleźliśmy cystę pęcherzykową, której ściana nie przekraczała 3 mm. Po podaniu podwójnej dawki GnRH cysta zaczęła zarastać tkanką luteinową, co widzimy na obrazie. Jest to obraz po tygodniu od zaczęcia leczenia. Czy tkanka luteinowa, która pojawia się w tej cyście, jest już aktywna? Tego nie wiemy, ponieważ musielibyśmy to sprawdzić za pomocą Dopplera, czy są w niej przepływy. Jednakże w tym przypadku podaliśmy jeszcze raz GnRH, żeby proces luteinizacji przebiegł jeszcze bardziej. Kontrola tego przypadku będzie za tydzień i jeżeli tkanki luteinowej będzie jeszcze więcej, podamy prostaglandynę i poczekamy na reakcję zwierzęcia. Pamiętajmy, że w przypadku cyst jest to patologia, więc tutaj wkraczamy w leczenie i nie należy się spieszyć z zacielaniem takiego zwierzęcia. Najpierw wyleczmy, a później zacielajmy. Czasami zdarza się, że cysty w ogóle nie reagują na leczenie. Co w takim przypadku? Staramy się zrobić wszystko, żeby owulacja była z drugiego jajnika. W tym przypadku badaliśmy zwierzę, które było 30 dni po inseminacji. Światło macicy było rozszerzone, w środku był płyn oraz podejrzewaliśmy, że fragment zarodka. Jednakże po dokładnym zbadaniu nie znaleźliśmy ani bicia serca, ani zresztą struktura tego zarodka jest zatarta. Możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z wchłanianiem 30-dniowego zarodka. Dla pewności za kilka dni, dokładnie za 5, zbadaliśmy jeszcze raz to zwierzę i okazało się, że płynu ani fragmentów zarodka już nie było. Dlatego wprowadziliśmy je w program hormonalny, stosując również wypłukanie macicy. Po 2 tygodniach od podania prostaglandyny zwierzę było gotowe do następnego ustawienia hormonalnego. Chciałbym, żeby moje wskazówki pomagały Wam w codziennej pracy.